Cześć, wiosna się rozpoczyna, czas trochę pośmigać. Dzisiaj pokażę, jak przygotowałem Junaka do tego, żeby można było bezpiecznie polatać. Przyznaję się bez bicia, miała być wersja w Virago i gaźnikach, bo to trochę bardziej skomplikowane, ale nie wytrzymałem, a już motocykl odpalony. Drugi raz przygotować do sezonu na wideo, to wielka ściema, więc lecimy z tematem. Ponieważ wiele z tych czynności już było dość dokładnie omawiane u mnie na kanale, podlinkuję w komentarzu Wam odpowiednie filmy, tak aby były dostępne. Nie ma sensu dwa razy mówić o tym samym. Zaczynamy od czyszczenia skórzu i innych naleciałości, które pojawiły się po zimie. Oczywiście czyszcząc lagi czy silnik, musimy zwrócić uwagę, czy nie ma jakichś wycieków, tak samo przy szczękach hamulcowych. A skoro jesteśmy już przy hamulcach, to popatrzmy najpierw może na przednią tarczę. Popatrzymy sobie, czy tarcza nie ma żadnych wżer, korozji czy jakichś innych niebezpiecznych rzeczy. Następnie ją zmierzymy i musimy być pewni, że minimalna grubość tarczy nie została osiągnięta. Do tego oczywiście używamy suwmiarkę. Na koniec wystarczy popatrzeć między szczęki. Jeżeli mamy jeszcze sporo mięsa na klockach, wszystko powinno być dobrze. Teraz przyjrzyjmy się kierownicy. Sprawdźmy, czy jest odpowiednia ilość płynu hamulcowego, czy nie jest już warty wymiany. Następnie popatrzmy, czy manetka gazu obraca się swobodnie i wraca do poprzedniej pozycji bez najmniejszego problemu, czy klamka hamulca jest twarda, czy sprzęgło pracuje należycie, czy jest odpowiedni luz na klamce i taka ważna rzecz, która jest często zapominana. Sprawdźmy, czy nie robi się nam jeżyk na przepustach do pancerza. Teraz pora na trochę elektryki. Wiadomo, w zimę najbardziej po tyłku dostaje akumulator. Jeżeli nie ładowaliście przez zimę, na pewno trzeba podłączyć go pod prostownik. Ja robię to regularnie, często całą zimę akumulatory leżą sobie z prostownikiem w trybie zimowania, ale mimo wszystko trzeba wyjąć go z motocykla i dokładnie przemierzyć. Napięcie na akumulatorze powinno być grubo poniżej 12V, najlepiej jakby było około 13. Dlaczego? Dlatego, bo nawet jeżeli teoretycznie rozrusznik zakręci, wcale nie mamy gwarancji, że przy niższym napięciu iskra będzie odpowiednio mocna, żeby wywołać zapłon. Pomimo, że mam na wyposażeniu dość fajny miernik do akumulatorów, akumulator można zbadać zwykłym woltomierzem. U mnie, jak widać, jest ok. Dobra, teraz popatrzmy na napęd. Zawsze przed zimowaniem pokrywam łańcuch grubą warstwą smaru, ale on przez ten okres złapie różne farfocle i kurz. W związku z tym trzeba go na nowo wyczyścić. Jak widzicie, na ciągu nie sprawdzam, sprawdzę go po pierwszych kilkudziesięciu, może kilkuset kilometrach. Teraz może coś szybkiego. Popatrzmy, czy działa instalacja elektryczna. Sprawdźmy przynajmniej automat stopu, światła, kierunkowskazy, choć to nie jest dużo zachodu, żeby sprawdzić jeszcze sygnał dźwiękowy i wszystkie pozostałe elementy elektryczne. Styki po zimowaniu czasami zdarza się, że po prostu korodują bądź się nie dzieją i sprawiają różne problemy. Lepiej wykryć to zawczasu. Kolejnym tematem, który uważam jest mocno zaniedbywany przez początkujących motocyklistów, to sprawdzenie filtru powietrza. Filtr powietrza jest jednym z najważniejszych filtrów w motocyklu. W przypadku Junaka wystarczy odkręcić dekielki, wyciągnąć filtry, popatrzeć na filtr zgrubny, który jest taką stalową siatką i gąbkę, która filtruje z drobniejszych zanieczyszczeń, warto dobrze odkurzyć. Jedną z najprostszych czynności, a najczęściej pomijanych jest regulacja ciśnienia w oponach. Sprawdzenie to jest szybki szpil. Sprawa niby oczywista, a opony cierpią, jak i bezpieczeństwo jazdy. Teraz przejdźmy do hamulca tylnego.
Sprawdźmy standardowo grubość tarczy, czy mamy mięso na klockach, no i czy nie ma żadnych wycieków. Oczywiście przy wyjeździe z garażu pierwszą rzeczą, jaką trzeba sprawdzić, to czy fizycznie hamulce działają i motocykl się zatrzymuje jak powinien. Teraz lecimy dalej. Ostatnią rzeczą to odpalenie silnika. Zanim silnik zostanie odpalony, musimy sprawdzić, czy jest olej w oczku, czy nie ma żadnych wycieków z kap i możemy nacisnąć ten magiczny przycisk uruchomienia. Przed pierwszym startem ja zawsze tylko na krótko próbuję zakręcić silnik, a dopiero potem inicjuję start. Junak nie był odpalany od około 4-5 miesięcy, więc wydaje mi się, że całkiem fajnie odpalił. Moim zdaniem to jest absolutne minimum, które powinno być sprawdzone przed pierwszym wyjechaniem na drogę. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć!